Witamy serdecznie w kolejnym sezonie rozmów pod oknem. Za oknem pogoda już nie bardzo rowerowa, dlatego mamy czas, żeby zaprosić do naszej miejscowy interesujących gości. Dzisiaj ze mną moim zdaniem bardzo interesujący gość i gość nie z kolarstwa performance, tylko bardziej bym powiedział z kolarstwa podróżniczego, przygodowego. Oliwia Dudalska, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć Tomku, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Standardowo, jak to już bywa u nas w rozmowach pod oknem, chciałbym sobie zacząć od tych samych początków, więc w pewnym momencie dojdziemy do tego momentu, kiedy wsiadasz na rower i ruszasz w stronę Maroka, ale ja bym chciał się dowiedzieć od tych jakby najmłodszych lat Twojego dzieciństwa, gdzie się urodziłaś, w jakim środowisku się wychowałaś, Twoje jakieś pierwsze marzenia, pierwsze wzorce, jakbyśmy mogli się trochę cofnąć właśnie do tych czasów. Pewnie, wiesz co, ja pochodzę z Iławy, to jest niewielkie miasto, czy tam 30 000 mieszkańców, zawsze opowiadam, że mamy najdłuższe jezioro w Polsce, więc gdzieś tam zawsze było to trochę środowisko bardziej żeglarskie, bardziej mało rowerowe, ale miałam ziomków, którzy jeździli w tamtych czasach na BMX-ie i ja gdzieś tak zawsze gdzieś ten rower był w tle, chociaż ja nie jeździłam, bardziej wolałam, nie wiem, ich nagrywać, robić im jakieś nagrywki, zdjęcia, więc nie miałam tak, że ten rower był tak super od początku, jakieś środowisko bardzo rowerowe. U mnie to było tak standardowo, rower na komunię dostajesz i później jeździsz nim do szkoły. Tak, więc ten rower pojawił się później dopiero zdecydowanie w moim życiu. To kim chciałaś być, jak byłaś dzieckiem? Byłaś małą O kurczę, Oliwką. Chciałam kiedyś być artystką, bo mój tata też jest trochę artystą. Moja babcia była, więc to tak w krwi było. Ale gdzieś tak później to życie zawirowało, że właśnie miałam iść do liceum plastycznego, ale musiałam zostać w moim rodzinnym mieście. Gdzieś tak ze względu na sytuację po prostu rodzinną. I więc te marzenia odeszły do lamusa i wtedy wymyśliłam sobie studia z filologii indyjskiej i kulturoznawstwa Indii. Gdzieś bardzo mnie zawsze interesowało też buddyzm, hinduizm, cała ta ich mitologia hinduska. I to zainteresowanie we mnie tak kiełkowało latami i poszłam na studia do Wrocławia. Studiując we Wrocławiu miałam okazję też polecieć do Indii. Spędziłam tam 1,5 miesiąca w Indiach, podróżując po całej północy, doświadczając właśnie tej kultury i wszystkiego. Ale też te Indie pokazały mi, że w 1,5 miesiąca nauczyłam się o Indiach dużo więcej niż w rok studiów. Więc, ale te studia były też bardzo wymagające. Dodatkowo ja się gdzieś tam sama utrzymywałam i było to wycieńczające. No i zrezygnowałam z tych studiów. Po czasie wróciłam do swojej rodzinnej Iławy. I miałam taki czas wolny wtedy pomiędzy zakończeniem studiów, a rozpoczęciem nowej pracy. I tak miałam, kurczę, co z tym czasem robić? A ja już miałam zawsze jakieś tam właśnie szalone pomysły w życiu, czy to podróże autostopowe. Ja byłam też w harcerstwie, więc to harcerstwo też zaszczepiło we mnie taką pasję do podróży i podróży niestandardowych, właśnie spania też pod namiotem. Czyli podróże i jakby taka chęć poznawania świata, odkrywania nowych miejsc. Gdzieś od zawsze to było. Tak, to było od zawsze, zdecydowanie. No ja też właśnie dużo jeździłam na stopa po Polsce szczególnie i stąd się to wzięło. Myślę też właśnie z harcerstwa głównie, ale od rodziców też. No, mój tata też dużo jeździł po Europie. Myślę, że moja mama chciała, ale to były takie czasy, że ciężko było podróżować. Ale moja mama odbija sobie to teraz trochę ze mną w obecnych latach. No i też namawiam ją na wyprawę rowerową. Tak, więc wtedy rzuciłam te studia i sobie pomyślałam, kurczę, mam teraz wolne prawie 3 tygodnie, co by tu robić z życiem. Zawsze lubiłam mojemu tacie podkradać rower. To była jakaś taka stara Holenderka, ciężka strasznie, ważył chyba ten rower z 15 kilo, ale miał bagażnik, dał radę do niego zamontować sakwy, które znalazłam też u siebie w domu na strychu. Zapakowałam najmniej absolutnie oczywiście jak się dało. Kupiłam namiot po drodze
i wyruszyłam Green Velo z Elbląga do Białegostoku. Czyli to była jakby twoja pierwsza taka podróż stricte rowerowa Tak, na rowerze tak. taty. I kiedy to było? Ile lat temu? Ja mam 28 lat, to było 8 lat temu. Tak, więc jak miałam te 20 lat, wróciłam do Iławy, rzuciłam studia i no w ogóle to był bardzo śmieszny wyjazd i byłam przekonana, że będę robić 80 km dziennie, a wiesz, nie miałam absolutnie żadnego doświadczenia rowerowego wcześniej, żadnej kondycji, nie uprawiałam żadnych sportów w ogóle nawet, nie biegałam, migałam się od WF-u, od wszystkiego i nagle stwierdziłam, że zrobię tę wyprawę. I już pierwszy dzień mnie bardzo zweryfikował, bo Green Velo jeszcze wtedy było jakoś tylko wytyczoną taką trasą, w ogóle nie było to dostosowane do roweru. Nie było nawet żadnych ścieżek rowerowych. I pamiętam, był jakiś taki zjazd, a ten mój rower źle zapakowany jeszcze, to tak się już gibał bardzo na boki. I pamiętam ten zjazd, który się zakończył jakimś grząskim piachem. Ja się wywaliłam wtedy z całym tym rowerem, ekwipunkiem i wszystkim. Wykręciło mi kierownicę, poszła mi dętka, ja sobie jeszcze jakąś tam krzywdę zrobiłam. Tata mi zapakował łatki do dętki, nawet nie miałam zapasowej, ale miałam łatki. No i jakoś poszło, jakoś to wykminiłam. Internet był wtedy w telefonie bardzo ograniczony, ale jakoś tam się udało to na YouTubie obejrzeć, jak się to wymienia i wtedy się już nauczyłam. No i dobra, jadę dalej. To była też moja pierwsza samodzielna, samotna noc pod namiotem, pierwsza w życiu. Więc szukałam jakiegoś miejsca, żeby się rozbić i wpadłam na genialny pomysł nad zalewem się rozbić, na plaży centralnie. Nie pomyślałam o tym, że woda może podnieść poziom później w nocy, więc później w nocy ta woda zaczęła dochodzić do namiotu. Zrobiło się, wiesz, wilgotne podłoże. Ja nie miałam ze sobą nawet żadnej maty w ogóle, bo to był taki wiek też, że mogłeś wszędzie spać, nie potrzebowałeś wiele, jakiś też stary, gruby śpiwór taki syntetyczny. No i pamiętam też tata do mnie zadzwonił, czy wszystko jest okej, czy tam mam gdzie jakiś nocleg i w ogóle. A ja mówię, że spoko, wszystko jest okej, że o co chodzi, bo on taki spanikowany strasznie był. I mówi, że nie, no bo tu w Iławie burza jest ogromna. Ja mówię, nie, tak patrzę na niebo, wszystko spoko. I nagle jakieś tam, nie wiem, pół godziny później faktycznie takie strasznie czarne chmury nachodzą, a ja jeszcze nie miałam rozbitego tego namiotu. No i szybko w panice szukam tego miejsca, rozbijałam namiot, dosłownie zdążyłam rozbić i zaczęła się ulewa. I zaczęła się najgorsza burza w moim życiu. I to wiesz, wszystko jest pierwszego dnia tego wyjazdu. Najgorsza burza, jaką w życiu przeżyłam. I miałam wrażenie, że strasznie blisko jest ta burza. Wiesz, jak się liczy moment od błysku do tego, tak, do dźwięku. No i mówię, dobra, no to zobaczę, jak to wygląda, jak to blisko jest. No i dosłownie pamiętam tą chwilę, jak rozsuwam drzwi namiotu, rozsuwam ten zamek i w tym momencie grzmot walił w drzewo, które jest ode mnie oddalone z 200 metrów maksymalnie i to po prostu grzmot w to drzewo zapłonęło instant i to wszystko na moich oczach. I myślę sobie, o wow, co ja robię w ogóle? No więc to była taka moja pierwsza noc tej podróży, pierwszy ever wyjazd rowerowy. Nie spałam w ogóle nic wtedy. No i spakowałam się około 5 rano, ruszyłam dalej. Mówię, okej, skoro już takie rzeczy przeżyłam pierwszej nocy, to już będzie tylko lepiej. No i było. I później poznałam też niesamowitych ludzi po drodze i pamiętam taką starszą Niemkę, która czekała do emerytury, żeby objechać cały Bałtyk dookoła. I niesamowite mi to dało takie właśnie uczucie sprawczości i wtedy to we mnie kliknęło, że to jest taki sposób, w jaki ja chcę podróżować po świecie i poznawać różne właśnie doświadczenia, różne kraje i wszystko, że to jest mój sposób na podróżowanie, rower. To niesamowite uczucie sprawczości, które ci to daje, czy sam rower, przemieszczanie się, ale też właśnie spanie pod namiotem, że jesteś samowystarczalny, że sama o siebie dbam. No, i to takie pchanie właśnie kropki na mapie, wiesz, rower. No i też dla mnie idealna prędkość, bo jak widzę ludzi podróżujących, robiących gdzieś tam jakieś Camino na przykład, że idą na piechotę, no to myślę sobie, kurczę, no tam 30 km dziennie, że strasznie wolno. Z kolei samochodem za szybko, bo omijacie wiele rzeczy, a rower daje mi tą taką właśnie wolność i też zaprowadza mnie na jakieś trasy, miejsca, których ja nigdy w życiu bym nie trafiła. Jakieś, wiesz, małe wioseczki gdzieś w Austrii, na Słowacji. Na pewno nie trafiłabym tam na rowerze.
No właśnie, tak jak mówię, piechotą to za wolno. Ale I skąd u rower ciebie się jest bierze taka idealny. właśnie potrzeba docierania do tych miejsc, e, jakby poznawania czegoś, co jest tylko dla wybranych? Czyli chyba to taka po prostu ciekawość. Wydaje mi się, że to takie wrodzona, ale też myślę sobie o tym, ile jest ludzi na świecie i że nie sposób jest, wiesz, właśnie poznać wszystko, że mamy tak mało, my też jako ludzie właśnie czasu i dlatego też w pewnym momencie rzuciłam pracę na etacie, bo jak sobie myślałam o tym, że kurczę, ja mam tylko 20 dni wolnych w roku i co ja mam z tym czasem zrobić? I że to jest takie właśnie ograniczenie i jest tyle rzeczy do zobaczenia na świecie, tyle rzeczy do doświadczenia i właśnie widoków i tak naprawdę może życia by nie wystarczyło, żeby, nie wiem, same Alpy zwiedzić albo i Polskę, jakby się chciało tak dogłębnie i no, niesamowita, nieskończona liczba opcji, jakie mamy w życiu, no to jest niesamowite dla mnie, że możemy tego doświadczać. Tak, ja wczoraj miałem okazję posłuchać prezentacji już o samej podróży do Maroka. Dowiedziałem się też wielu ciekawych rzeczy. I jakby ten sam początek, który do mnie bardzo przemówił, zacytowałaś, nie pamiętam kogo, ale chodziło o to generalnie, że w takim dzisiejszym Tak, świecie czujesz się jakby taka trochę zduszona i brakuje ci powietrza. tak, tak. To E, cytat Agnieszki Osieckiej. tak, Mm. i chcesz złapać ten oddech. Czy podróżowanie w takim wydaniu, jakie uprawiasz, czy to jest pewien rodzaj, nie wiem, ucieczki od takiego świata zgiełku i świata, w którym Mm. na co dzień żyjemy? Myślę, że też często to rozkminiam. Często mnie też właśnie ludzie pytają, czy ja od czegoś uciekam, a ja mam poczucie, że ja się właśnie zbliżam Mhm. i nie tylko do ludzi, których poznaję w podróży, ale też do moich ludzi, którzy czekają w domu na mnie, do mojej rodziny, do przyjaciół, że wcale nie jest tak, że ja od nich uciekam, jadąc ileś tam kilometrów dalej od nich, tylko że właśnie będąc w takiej podróży długiej, dalekiej, to ta podróż też mi pokazuje tak naprawdę, co jest ważne i kto jest ważny, i za kim tęsknię, kto tęskni za mną, i w tej tęsknocie jeszcze bardziej się zbliżamy też do siebie. Więc myślę, że to właśnie nie jest ucieczka ani od życia, ani od świata, tylko jeszcze tym bardziej zbliżanie się do wszystkiego i poznawanie lepiej ludzi, którzy cię otaczają, kto jest dla ciebie, kto będzie przy tobie, jakby mimo wszystko. No bo też omijają cię pewne rzeczy, które się dzieją tutaj na miejscu i omija cię trochę życie twoich przyjaciół, ale jednak te osoby, które chcą być w twoim życiu, to będą w twoim życiu i nieważne, że nie macie długo, to one wiedzą, że spełniasz swoje marzenia, wiedzą, że robisz coś ważnego. Mam przyjaciół na przykład, którzy są zupełnie nierowerowi, którzy w ogóle są z totalnie innego świata. Zuzia i Maciek. I, I oni też byli jednym z pierwszych osób, które w ogóle mówili mi, że ja muszę zacząć to robić, że muszę zacząć właśnie żyć tak, jak chcę. Kompletnie nie jeżdżą na rowerach, wiesz, pracują w korpo, pracują w IT, a tak niesamowicie we mnie wierzą. I to są właśnie takie osoby, że to ci pokazuje tych prawdziwych ludzi w twoim życiu. Jaki jest główny cel każdej z swoich podróży? Nie mówię o tym celu dokładnie na mapie miejsca, do którego chcesz dojechać, tylko dlaczego myśl przewodnia każdego wyjazdu? Czy E, każdy wyjazd ma swoją... Właśnie myślę, że zaczynam też zauważać i dojrzewać do tego, że te podróże nie mają celu, że gdzieś tam sobie postanowię, okej, właśnie, że pojadę z Polski do Maroka, ale że to jest tylko odcinek, a że samym celem jazdy jest jazda po prostu. przeżywanie emocji? Emocje, ale też, no nie wiem, w sensie dla mnie faktycznie bardzo ważnym czynnikiem tych podróży jest sam rower i niesamowita wolność, którą po prostu daje ten rower, to uczucie, nie wiem, ten stany uniesień po prostu, że ten rower może cię zaprowadzić w góry i tam w ogóle wiadomo dzieje się magia. Góry same w sobie są niesamowicie terapeutyczne, no ale też właśnie podróżowanie rowerowe daje coś takiego niesamowitego też przez to,
ja się czuję takim głupim Jasiem na rowerze. O, to jest dla mnie takie super, że ja po prostu wsiadam na ten rower i ja nie myślę tak naprawdę, że nic innego nie daje mi takiego uczucia, że to jest taki fokus, że sobie po prostu jedziesz. I ja też trochę myślę, że może nie w takiej, wiesz, skrajności, ale że no, że jak nie myślisz, to nie stwarzasz sobie też sam problemów, bo często my sami sobie komplikujemy życie, a życie nie musi być skomplikowane, życie może być proste. I ja też gdzieś tam sobie przepracowałam różne swoje traumy w górach, czy na tej wyprawie i w ogóle. I to też w ogóle jak znalazłam rower, jak odkryłam, że rower to jest to, co mnie jara, no to nie, kurczę, nie wiem. Każdemu życzę czegoś takiego, żeby znalazł tą swoją rzecz w życiu, która daje mu takie stany uniesień i to, co chce robić po prostu. Nie wiem, no to jest tak, jak ktoś sobie wykmini, jak chce zarabiać, kim chce być, no to jest super, bo jakby w końcu, czy jest to jakiś cel, czy coś takiego, czy coś, co po prostu daje upust jakby ciebie i tobie i twoim emocjom, no to tym jest dla mnie rower, że ja wiem, że to jest moja taka największa życiowa zajawka. Może nie chcę użyć słowa pasja, ale coś w tym stylu, że po prostu ja i rower to jedność. Czy twoje życie było trudne, zanim trafiłaś na rower i zanim to się stało taką twoją, nie wiem, kuracją czy jakimś... Tak, no w sensie nie miałam jakiegoś tam łatwego dzieciństwa i jakieś tam różne rzeczy po drodze się działy niefajne. No moi rodzice się rozstali, znaczy no, mama w sumie odeszła i później też zamieszkałam sama w bardzo młodym wieku, więc jakieś takie różne rzeczy. Może też, nie wiem, miałaś taką potrzebę udowodnienia nawet nie komuś, a sobie, że ty jednak sobie sama z wszystkim chcesz radzić i to jest taki, nie wiem, dobra przestrzeń, żeby to pokazać. Myślę, że ja już w sumie chyba nie miałam tak, że ja muszę komuś coś udowadniać, bo już to, że zamieszkałam sama w bardzo młodym wieku, to było tak, że to już mi udowodniło, że ja sobie ze wszystkim poradzę, ale na pewno jakby to mi też zbudowało właśnie to poczucie. Mieszkając sama tam od 13 roku życia czy coś, to radząc sobie z różnymi rzeczami, no to zbudowało to we mnie to poczucie samodzielności, odpowiedzialności i po prostu dużo wcześniej mogłam te podróże zacząć, no bo wiele dziewczyn, które do mnie teraz piszą, no to piszą, że boją się tej samotności. I ja to rozumiem, bo ja to przepracowywałam, ale już dawno, dawno temu. Mając te właśnie 13 lat, to wtedy sobie musiałam poradzić z tą samotnością i jakby ja rozumiem, przez co one przechodzą i one się jakby tego teraz próbują nauczyć, bo też chcą podróżować same, no ale właśnie boją się, nie wiedzą jak i tak dalej, a ja już to gdzieś tam mam dawno za sobą i to mi dało to gdzieś tam dzieciństwo, więc ja w ogóle nie mam czegoś takiego, że nie wiem, że jestem jakoś zła czy coś takiego, tylko właśnie uważam, że no dużo mi dało to, taki start w życiu i że teraz przekuwam to po prostu w coś dobrego i co mi daje spełnienie. Jest to też jakiś może czasem minus, no bo ja mam dużą potrzebę samotności i na przykład właśnie do tego te podróże autostopowe nigdy nie wypaliły w moim życiu, bo trzeba było rozmawiać z ludźmi. Ty Na chciałeś wsiąść do autostopie. samochodu i powiedzieć tam. Miałam jeden taki autostop raz w Czarnogórze i to było wspaniałe, to był najlepszy autostop w moim życiu. Wsiadam do tego samochodu i wiesz, masz takie poczucie, że dobra, musisz rozmawiać, musisz jakoś zabawić go rozmową, bo tego często ci kierowcy oczekują. I wtedy no ja coś tam do niego zaczęłam rozmawiać. On tylko tak spojrzał na mnie, tylko tak przyłożył palec do ust i mówi ciii. Ja mówię, o Jezu, wspaniale, jedziemy sobie. No i tak sobie po prostu w ciszy jechaliśmy. I on raz gdzieś tam pokazał jakiś widoczek i także, ale nawet nic nie powiedział, tylko tak pokazał palcem i tak kiwnął głową, że ładnie. No i więc ta potrzeba samotności jest na tyle we mnie mocna i pewnie to się to zakorzeniło właśnie w dzieciństwie, że teraz potrzebuję jakby to spełnić. To nie jest też tak, że jestem jakimś, mogę być jakimś cavemanem czy coś i totalnie się odciąć od całego społeczeństwa, ale bo chcę być dalej częścią i ludzie mi dają dużo energii, ale jednak baterię ładuję, jak jestem sama. Wiem więcej o tym. Podobnie. Nie podróżuję na rowerze, ale
też jakby mój sposób życia jest taki, że jakby dzielę sobie to takie na okresy, gdzie jestem otoczony mnóstwem ludzi, pracuję, a później muszę, nie wiem, wziąć taki sobie tydzień dla mnie, Tak, gdzie tak, tak, spędzam go tak, tak. sam. Wtedy jakby łapię nowe jakieś pomysły, Mhm. inspiracje i przede wszystkim energię do tego, żeby po powrocie zacząć działać dalej. W ogóle wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie mamy bardzo dużo przesytu pod każdym Mm, kątem, od przesytu pod każdym, informacji, tak. więc jesteśmy Treści i w bardzo ogóle przebodźcowani strasznie. i chyba myślę, że jak dochodzisz do takiego punktu, że ten konsumpcjonizm jakoś cię przerasta i Tak, chcesz iść w stronę minimalizmu, a chyba właśnie tak, podróżowanie rowerowe tak. wymusza na tobie taki Tak, minimalizm, tak. prawda? To samo w ogóle myślałam właśnie przed chwilą, że to jest kolejna piękna rzecz w podróżach rowerowych, że masz ultra minimalizm po prostu. I w tych kilku sakwach na rowerze, w tej podsiodłówce, sakwach mieści się całe twoje życie. I naprawdę masz tak mało rzeczy i tak niewiele rzeczy potrzeba. Że wspaniałe to jest. I wiesz, nie rozkminiasz, nie musisz dokonywać tylu wyborów codziennych. Że życie właśnie na rowerze jest proste. Wstajesz rano, musisz zapakować namiot, coś zjeść, jedziesz, znowu musisz coś zjeść i szukać miejsca na rozbicie się. Jakby masz decyzyjność twoja jest ograniczona tak do minimum, a jest to faktycznie jedna z takich rzeczy, które myślę, że my na to nie zwracamy uwagi, ale my codziennie, nasz mózg podejmuje milion różnych decyzji i wiesz, musisz zastanowić, co tutaj robić i tak dalej, gdzie, co jak spędzić dzień, a na rowerze tego nie masz, po prostu, jakby każdy dzień. To jest to ta powtarzalność i ja znajduję ogrom szczęścia w takiej właśnie powtarzalności każdego dnia i no, docenianiu tych wszystkich rzeczy, właśnie te wschody, zachody, że każdego dnia masz okazję tego doświadczać. Jesteś tak bardzo w naturze i cały czas na zewnątrz, czego no, też brakuje jednak w tym życiu w mieście, ale, no, ale też nie jestem z kolei z takiej skrajności, że dobra, to ja teraz rzucam wszystko i już będę żyć na rowerze zawsze. No bo właśnie myślę, że jedno się uzupełnia z drugim i można bardzo właśnie docenić to wszystko, co mamy na co dzień, jak nie wiem, codzienny prysznic chociażby, ciepłą wodę, jedzenie, no to jeszcze tym bardziej cały czas się to docenia, nie mając tego właśnie, że to w podróży jest takie teoretycznie wychodzenie poza strefę komfortu. I musisz właśnie, nie wiem, nie masz każdego dnia zapewnionego ciepłego posiłku, dachu nad głową, musisz się martwić o takie rzeczy, no to bardzo wszystko gdzieś tak doceniasz. Chociaż ja też myślałam, że to właśnie taka długa podróż będzie moim wyjściem poza strefę komfortu. Uważam, że warto robić takie rzeczy, ale trochę mam wrażenie, że jednak, że to nie było dla mnie wyjście poza strefę komfortu, że to właśnie takie życie okazało się być moją strefą komfortu. Że się naprawdę że dobrze w tym czuję, a miałam wrażenie, że jak wróciłam do Warszawy i że tu wychodziłam poza strefę komfortu, że każde wyjście z domu mnie kosztowało. Jak musiałam pierwszy raz po powrocie wejść do metra, wiesz, po 2 miesiącach bycia w takiej ciszy, w górach, sam na sam, a nagle wchodzisz do głośnego metra, masa ludzi, ludzi jak mrówków, no to się czułam strasznie przebodźcowana, wiesz, taki atak paniki po prostu. Więc ten Czy, powrót do rzeczywistości był mhm. trudny. Czy właśnie takie życie na twoich własnych zasadach, spełnianie swoich pasji, to jest definicja szczęścia dla ciebie? Mm, nie wiem, czy właśnie definicją. Dla mnie definicją chyba ciężko kurczę o jedną definicję szczęścia, Aha. ale zawsze sobie tak właśnie rozkminiałam, że to jest ta powtarzalność i to też opowiadałam wczoraj na prelekcji na przykładzie podziwienia wschodów i zachodów słońca, że człowiek, który jednego dnia wyjdzie sobie nad morze, popatrzy na horyzont, na te pastelowe, płonące niebo i się wzruszy na ten widok, to że to jeszcze nic nie znaczy, że to jest człowiek, któremu się coś udało, a nie szczęśliwy człowiek, że jeśli każdego dnia wychodzisz nad to morze i każdego dnia ten widok wzrusza cię do po prostu łez, to jest szczęście, to jest szczęście, to powtarzalność właśnie. A że takie życie na własnych zasadach, no to oczywiście też, ale też nie uważam, że każdy tak musi, nie? Że jakby mam ludzi, którzy
perfekcyjnie szczęśliwi są w takiej rutynie, nazwijmy to schemacie. No ale ja jestem dużo bardziej szczęśliwa, żyjąc tak teraz na własnych zasadach i tak jak e, wyrywając się z tego schematu oczekiwań i tak dalej. I mam takie poczucie, że spełniam też nie tylko swoje marzenia, ale na przykład mojej mamy i że jest to gdzieś tak w genach trochę jakby dziedziczone. Jakby przeżywasz te wszystkie emocje, spełniasz te swoje potrzeby, marzenia sama, ale jednak masz taką potrzebę dzielenia się jakby tym wszystkim, co przeżywasz z innymi, prawda? Ym, I tak, myślę, że właśnie, że dlatego też prowadzę tak te social media, że to jest potrzeba dzielenia się, że też wiem, że to po prostu inspiruje innych, że mnie też inspirują ludzie, którzy żyją podobnie, którzy kiedyś mi jakby pokazali, jeszcze zanim ja sama w tym byłam, no to też właśnie tych ludzi obserwowałam i bardzo mi to imponowało i pokazywało w ogóle, że można inaczej. Mnie też obserwują ludzie, którzy niekoniecznie są ze świata rowerowego, ale właśnie obserwując moje przygody i że kurczę, można robić rzeczy inaczej. Albo no wiele osób mi na przykład mówiło, że byli, nie wiem, byli w szpitalu albo przechodzili przez rozwód i pisali mi swoje historie i stwierdzili, że kurczę, jeśli ta dziewczyna jedzie sobie sama z Polski do Maroka i daje radę, to ja przetrwam przez ten rozwód, to ja wytrwam w tym szpitalu i to jest dla mnie właśnie niesamowite, że wiadomo, jakiś tam hejt się czasem w internecie pojawia na social mediach, ale to w ogóle nic nie ma znaczenia dla jednej chociażby takiej historii, że komuś coś moje pokazywanie właśnie przygód i siebie w social mediach dało. Czy opinia innych wpływa na ciebie? Mhm. Teraz już nie. Przepracowałam to sobie raczej. Na początku ja nie spodziewałam się też takiego przyrostu tam na social mediach i w ogóle. Nie wiedziałam, że gdzieś tak to chwyci, że ludzie faktycznie przyjdą. Więc na początku było to dla mnie bardzo przytłaczające, ale teraz już nie. Bo jakby spotykam się z różnymi opiniami właśnie, że robię to na pokaz na przykład, albo no, różne są opinie, różni ludzie mnie odbierają, a ja nie mam na to wpływu. Jakby nie mam wpływu na każdego. Nie jestem zupą pomidorową, żeby każdy mnie lubił i dla kogoś mogę być pozerką, coś tam. No, jakby trudno. Dla tej jednej dziewczynki, która wczoraj przyszła na prelekcję, ma 13 lat i powiedziała mi, że jestem jej inspiracją, to wszystko warto. Super, a powiedz mi jeszcze, jakby wracając do tej decyzji, którą podjęłaś, jak chcesz pójść w tym kierunku, co najbardziej cię, nie wiem, przerażało, coś najbardziej przeszkadzało właśnie w tym takim szarym, pospolitym świecie, w takiej rutynie, w której żyje większość osób? Mm. Co mnie najbardziej przerażało? Dlaczego chciałaś jakby Rozumiem, wyjść z wyjść, tego. tak, i jakby pojechać w swoim kierunku, w swoją stronę? Wiesz co, ja na przykład pracowałam w gastronomii i miałam takie wrażenie, że wszyscy ludzie, którzy pracują w gastronomii, jakby poznałam tam wspaniałe osoby i mam przyjaciół z gastronomii, którzy do tej pory są w moim życiu, ale też miałam takie poczucie, że nie znam osoby, która pracowałaby długo tam i była szczęśliwa, oprócz właścicieli. A jednak była to bardzo męcząca praca, bo 13-14 godzin czasem dziennie i że przychodzi po prostu taki też moment, że stajesz się trochę zgorzkniały. Ja to widziałam też w sobie, że przestałam być na co dzień jakby miła i się uśmiechać i nieraz wstawałam i mówiłam: Boże, ale mi się nie chce. Ja mam takie, kurczę, no ja nie mogę tak żyć, że myślę o tym, że nie chce mi się czegoś robić, że nie chce mi się... Znaczy czułam, że też moja praca w ogóle nie daje mi spełnienia, że nie rozwijam się już w niej i że po prostu potrzebuję czegoś, co będzie mi dawało radość, szczęście. No i też już byłam bardzo przemęczona w mojej pracy, bo oprócz tego, że no była wspaniała i bardzo ją lubiłam naprawdę, miałam też dużą swobodę, dużo czasu praktycznie wolnego, bo pracowałam czasem po 3 dni w tygodniu, ale potem tam 13 godzin. I ja dosłownie każdy dzień wykorzystywałam na rower. Specjalnie na przykład brałam sobie zmianę, nie wiem, 3 dni z rzędu, po to, żeby później mieć 3 dni wolne i
już moi pracy byli bardzo przyzwyczajeni, jak ja mówiłam, ej, słuchajcie, mogę wyjść pół godziny wcześniej, bo mam pociąg o 5 rano. I ja wsiadałam w pociąg o 5 rano, nie wiem, do Krakowa, na Podlasie, pakowałam rower, pakowałam sakwy i wiesz, i bikepacking. Więc każde wolne tylko na rower i w pewnym momencie zobaczyłam, że jestem bardzo już przemęczona, a bardzo chcę jeździć na tym rowerze jak najwięcej i muszę coś zrobić, żeby to było bardziej moim życiem. No i chciałam zrobić tą wyprawę i stwierdziłam, że może jak zrobię tę wyprawę, no to wtedy mi się wyklaruje, co chcę w życiu robić, żeby ten rower był bardziej w jego centrum. I też Jak było długo właśnie... się rodził w ogóle ten pomysł i dlaczego akurat kierunek Maroko? Pomysł samej wyprawy, znaczy w sumie to tak myślę, że od najmłodszych lat chciałam zrobić coś dużego, jakąś dużą wyprawę, że gdzieś wyjechać, nie wiem, na pół roku do Azji czy coś w tym stylu. Tylko szukałam właśnie tego swojego sposobu na tę wyprawę i jak się pojawił rower w moim życiu, no to wiedziałam, że to będzie wyprawa rowerowa. Ale to zawsze też powtarzam, że jest moje szczęście do ludzi i jesteśmy taką sumą po prostu ludzi, których poznajemy przez całą naszą oś czasu. Też się z tym zgadzam. No, od każdego gdzieś tam coś bierzemy. No i to były takie przypadki właśnie, że ja poznałam jakiegoś ziomka przez Instagram. Ten ziomek mnie zaprosił na jakąś prelekcję, właśnie też prelekcja, więc dlatego ja też robię te prelekcje. I to była prelekcja moich przyjaciół, Janka i Domy. Oni wtedy opowiadali o tym, jak przyjechali przez Jordanię na rowerach. Ja miałam takie, o kurczę, jakby, że to można zapakować rower i wysłać go sobie samolotem i pojechać tak daleko i robić takie rzeczy. No i też ja już wtedy wiedziałam po tej mojej pierwszej wyprawie, że ten rower jest za ciężki, ten rower się nie nadaje na takie, czy przynajmniej dla mnie mi to nie sprawiało komfortu. A oni mieli gravele i ja wtedy poznałam w ogóle właśnie, że można jeździć na gravelach, bo miałam tam już jakiegoś swojego pierwszego, ale Kiedy to był było? taki Ile temu? udawany. Ja swojego pierwszego gravela kupiłam jakoś 5 lat temu w pandemii, a ich poznałam chyba z 4 lata temu. Coś takiego. I wtedy właśnie też pamiętam, rozmawiałam z Domą, że mam ten rower, ale że on się tak nie nadaje, że chcę nowy. Chciałam kupić Caniona Grizzla, a Doma mi mówi, nie, bez sensu, sama sobie zrób rower. A ja tak, nie no, w ogóle jak to jest możliwe? Ona, nie, naprawdę, sama sobie zrób. Ja też pierwszy rower jak robiłam, to nie wiedziałam, co będę robić, ale nauczysz się po drodze. No i wtedy miałam takie, kurczę, faktycznie, wiesz, jak złożę ten rower sama, kupię sobie części osobno, nauczę się, jak ten rower działa tak naprawdę, o co tu chodzi i jak będę musiała naprawić go, będąc gdzieś tam w świecie, no to będę wiedziała, jak naprawić. No i też myślę, że los tak chciał, żeby tak się stało, bo umówiłam się z człowiekiem chyba z Gliwic na kupno tego Grizzla i już jak wsiadałam w pociąg, to on do mnie napisał, że ej, wiesz co, jednak nie, bo coś tam, bo ja nie chciałam kół karbonowych, a on do mnie, że go sprzedaje z kołami i że nie zdąży tych kół zamienić na aluminiowe. Ja mam takie, człowieku, ja sama sobie wymienię te koła, co to jest za problem zmienić koła? A on tak, że nie, że coś tam, zaczął coś kręcić. I ja mówię, okej, dobra, to jest znak od wszechświata, mam nie kupować tego roweru, nie jechać tam. Dobra, i dosłownie 20 minut później byłam już na stronie Carbondy, tego producenta ram z Tajwanu i zamówiłam 20 minut później ramę karbonową. Okej, dobra, robimy to. Nauczę się, jak składać rower. No i wtedy zaczął się cały proces kompletowania części, składania tego roweru, który był też no, super. W ogóle to jak złożyłam go, to miałam takie, jakbym skończyła czytać jakąś książkę, wiesz, co teraz z życiem. No, ale dosłownie parę dni po tym, jak go złożyłam, to jechałam z moim byłym chłopakiem wtedy na mój pierwszy taki zagraniczny bikepacking. Robiliśmy trasę z Lizbony do Malagi. No, więc miał mocny test ten rower. No dobra, rower złożony. Tak. Już planujesz sobie w głowie tą podróż, wyznaczasz trasę, zakładasz sobie jakieś tam budżety, miejsca, przełęcze, te, które chcesz odhaczyć sobie po drodze i mówisz ruszam. Tak, no mniej więcej, w sensie sama ta podróż zrodziła się, sam jej plan w niewielkim czasie, jakby ten konkretny. I to było też tak trochę przypadkowo. Ja miałam zawsze dłuższe wolne w okresie świątecznym w pracy, gdzie lubiłam gdzieś dalej pojechać. No i tak padło,
mówię, dobra, robiłam już bikepacking tam, tu po Polsce, Hiszpania, coś tam, to chcę zrobić coś trudniejszego, pojechać w jakiś trudniejszy teren. No i jest też zima, no więc żeby był odpowiedni warunek, ale też nie super daleko i w miarę tanio. Gdzieś tak oczywistym nasunęło się Maroko, to było w zeszłym roku. I leciałam do tego Maroko z rowerem. Znalazłam sobie tam pętlę 400-kilometrową po Atlasie Wysokim, więc też dużo bardzo przewyższeń. No i więc tak zupełnie przypadkiem jest to Maroko się pojawiło na rowerze, a tak po prostu skradło mi serce. I te góry tam, takie wiesz, księżycowe po prostu widoki, pustkowia. Się super odnajduję w takim klimacie, gdzie jestem totalnie sama. I, I wtedy sobie pomyślałam, że ja tu muszę wrócić na rower. I jakoś tak sobie pomyślałam, kurczę, to właśnie może będzie ta moja duża podróż, że ja tu pojadę z Polski do Maroko na rowerze. I później byłam też z chłopakami w Sierra Nevada, w sensie z chłopakami, z moimi ziomkami, ja i 5 chłopaków. Byliśmy w Sierra Nevada, tam poznałam Szymona Bajka i był chyba jedną z takich pierwszych osób w sumie, której powiedziałam mój pomysł, który dopiero kiełkował i Szymon mówi, super, zajebiście, jakby rób to, wow. I w ogóle on też wtedy jakoś wcześniej już robił, z Sierra Nevada jechał na rowerze do Polski. No Szymon tam zawrotne tempo miał i właśnie Szymon mi wtedy powiedział też tylko, że nie śpiesz się. Rób sobie to powoli, to będzie najpiękniejszy czas w twoim życiu i po prostu take it slow. No więc też to mi tam dało coś i zostawiło, że okej, jakby to jest fajny pomysł. A później jeszcze jak sobie zobaczyłam, że faktycznie mogę przejechać przez te wszystkie góry, przez 5 pasm różnych górskich, no i już wtedy zaczęłam planować właśnie, że rzucę pracę, że zostawię mieszkanie, wyprowadzę się i będę mieć taką pełną wolność po prostu, że nic mnie nie będzie trzymało, że będę mogła pojechać wolniej, jak będę chciała, że nie jest tak, że muszę wracać do tej pracy, do życia, że rower będzie teraz moim domem i życiem. Zmieściłaś się w tym czasie, który planowałaś na podróż? Czy? Nie, bo zakładałam sobie stricte 2 miesiące, a wyszło w sumie 70 dni. No więc tak na spokojnie bardzo. No i ponad 5000 kilometrów, a też chyba zakładałam jakoś mniej. I nie zakładałam na pewno, że zrobię tyle przewyższeń. To wyszło zupełnie przypadkiem. Ile wyszło? 65 000 w górę. No tam wychodziła jakoś tak średnia, że nie wiem, 1000 dziennie, coś takiego. No, tak robiąc codziennie tyle, no to było to trochę męczące, ale teraz myślę, że można by jeszcze więcej. Że jeszcze kilka przełęczy zahaczyć. 3 najpiękniejsze miejsca, sytuacje, takie najlepsze, które wspominasz z tej podróży, które mówisz, ten dzień zapamiętam, ten dzień zapamiętam i ten dzień zapamiętam. 3. Ze względu albo na miejsce, albo na osobę, którą poznałaś, albo... Wow, ciężko wybrać chyba tylko 3, ale na pewno te wszystkie miejsca to są Alpy. Na pewno Grosse Scheidegg, wjazd tam i nocowanie w biwako ponad Przełęczą, gdzie na ponad 2000 metrów jesteś totalnie sam i masz to swoje piękne biwako, piękną chatkę drewnianą, praktycznie zero zasięgu i sobie tam nocujesz w tej chatce. To. Myślę, że wjazd na Passo Stelvio, bo to była moja pierwsza taka duża przełęcz w Alpach. Byłam na Passo Gardena, później na Passo Stelvio, więc bardzo mnie już tak umocniła ta przełęcz, że Jezu, wjechałam na Stelvio, to już wszystko wiadę. No i też była jakimś takim moim marzeniem kolarskim. I myślę, że miałam właśnie też spotkanie z Adamem Kolarskim w Alpach. Spędziliśmy sobie tam 3 dni w okolicach Galibiera i tam nocowaliśmy właśnie w takiej opuszczonej bazie wojskowej. No więc to takie wszystkie, myślę, że niesamowite noclegi w Alpach. No to właśnie ta magia po prostu nocowania w górach, bycia otoczonym zewsząd wysokimi górami i to uczucie samotności, że nie ma nikogo wokół, nie masz zasięgu. No, to jest niesamowicie wyzwalające i piękne uczucie. Też myślę, że właśnie ta samotność mnie tak cały czas
że ciągnie mnie do takiego uczucia i szukam tego. I chyba stąd zrodził mi się pomysł Alaski na wyprawę w przyszłym roku. A teraz trochę o ludziach. Poznałaś też, wczoraj słuchałem kilka interesujących osób podczas Tak. wyprawy. Tak, To najbardziej... najbardziej. Najbardziej interesującą osobą była Helen. Helen poznałam w Szamonii i Helen poznałam w takim trudnym momencie wyprawy, gdzie właśnie przyszło dużo osób i na Instagram, na Facebooka trochę i pojawiły się takie pierwsze niepokojące trochę jakieś tam komentarze, wiadomości, że właśnie niektórzy pisali o tym, że gdzieś tam sprawdzają moją strawę, że są tam, że mogą zaraz do mnie dojechać. Poczułam taki po prostu tak niebezpiecznie, jakby wiesz, trochę się po prostu poczułam. Straciłam to poczucie bezpieczeństwa, bo pojawiły się też osoby, które komentowały moją fizyczność, mój wygląd, w sensie faceci i to nie jest tak, że jak postujesz i jakby wystawiasz się w social mediach, to że komukolwiek daje to przyzwolenie na to, żeby komentować twój wygląd. To nie jest tak, że ty się prosisz, bo to jest tak samo jak żadna dziewczyna w jakimkolwiek klubie, to, że ma krótką spódniczkę, to o nic się nie prosi. No i tak samo jest w social mediach. Więc na początku miałam taką dużą złość w sobie o to, później sobie to przepracowałam, że to nie jest tak właśnie, że ja nie pozwolę, żeby wiesz, komentarz od jakiegoś pajaca zmienił mój sposób dzielenia się sobą w social mediach, ale właśnie no, to wtedy poznałam Helen, bo nie nocowałam w namiocie, tylko nocowałam u niej. Mój znajomy znalazł mi nocleg u niej. Gdzie to było? W Szamonii. No i tam znalazłam Helen i piękny dom gdzieś tam na wzgórzu. Byłam u niej jedyną gościnią, bo to było w jakby jej prywatnym domu. I no i czasem po prostu poznajesz takie osoby, że wiesz, od razu ci klika, że to jest taka bratnia dusza. I to jest niesamowite, że poznajesz taką randomową Helen gdzieś na trasie, gdzieś w Szamonii. A Helen jest ze Szwecji. I my przegadałyśmy po prostu cały wieczór. I wiesz, jakby no niesamowite połączenie dusz. Tak się rozumiałyśmy, jest mi to Ale właśnie jak aż to jest, ciężko że na takiej opisać. trasie spotykasz osobę, nagle zatrzymujesz się u niej w domu. Jak na siebie w ogóle trafiłyście przy tej konkretnej sytuacji? Tam na siebie trafiłyśmy tak, że to, no ja się poczułam właśnie bardzo źle i przez te wiadomości zadzwoniłam do mojego przyjaciela. On mi znalazł nocleg, gdzieś tam na bookingu czy czymś takim, po prostu wysłał mi do niej adres. Pojechałam pod ten adres i tam Helen sobie siedzi w ogródku, coś tam pieli. Tak, no super, zapraszam. Więc jakby tu w taki randomowy sposób. Bo ja normalnie, wiesz, nocowałabym gdzieś pod namiotem, gdyby nie ta sytuacja. Więc też nie jestem zła, że to wszystko się działo, bo gdyby nie straciła tego poczucia bezpieczeństwa, to nie musiałabym zanocować gdzieś u kogoś w jakimś hoteliku, czy no, tam po prostu u niej w domu. Nie poznałabym jej wtedy, więc mamy kontakt super do dzisiaj. No, to takie niesamowite jest i wszystkie takie rzeczy właśnie, osoby też, które poznałam, no to mam takie poczucie, że kurczę, tak miało być. Tak wszystko się miało, wiesz, stać po drodze. Miałam, nie wiem, danego dnia zrobić mniej kilometrów, to coś tam, po to, żeby te osoby poznać. Czy jak trafiłaś do Maroka, to czułaś tą różnicę kulturową pod właśnie tym kątem, jak przyjmują ludzi, jak się nimi opiekują? Jak porównasz Europę do Afryki? No, jest zdecydowanie inaczej. Ciężko też mi mówić, jakby wiesz, o całej Afryce. Byłam tylko w Maroko i często się też mówi, że Maroko to nie Afryka, że Maroko to taka Europa Afryki. No, ale jest to kraj zdominowany też przez wiarę muzułmańską i myślę, że to jest duży wpływ na to. I właśnie muzułmanie mają ogrom w sobie gościnności i ten poziom ich gościnności jest niesamowity i w ogóle nieporównywalny do tego, co się dzieje w Europie, gdzie uważam, że ogólnie większość ludzi na świecie jest dobra i więcej jest dobra na świecie niż zła. I w Europie spotykały mnie super rzeczy, ale porównując jakby do gościnności w Maroko, to wręcz Europa nie jest gościnna. Po prostu, że no, to jest taki poziom, że wiesz, oni tam płacą za ciebie w restauracjach. Nie wiem, podchodzisz do kelnera, prosisz o rachunek, a już się okazuje, że ktoś zapłacił za ciebie i nawet nie wiesz kto do końca. I wiem, że to nie chodzi też tylko o to, że jestem dziewczyną, więc mi się takie rzeczy zdarzają, tylko znam też innych podróżników, facetów i też tak mają. No i szczególnie tam to jest też trochę tak, że
w Europie jesteśmy obyci z tym widokiem rowerzysty podróżnika, a tam jesteś trochę bardziej kosmitą no i potęguje to na pewno też to, że jesteś sam, jeszcze, że może właśnie jesteś kobietą, no to chcą tym bardziej pomóc. No i właśnie takie rzeczy, że ktoś, nie wiem, postawił ci kawę, herbatę, że ktoś za ciebie zapłacił w restauracji, to jest norma, że zatrzymują się na ulicy, żeby zapytać zawsze właśnie o wodę, czy coś do jedzenia potrzebujesz. No ale właśnie też te oferty noclegów, że ja poznałam takiego Bena, który zaprosił mnie do siebie, do swojej rodziny. Okazało się, że jest jakimś tam wielkim biznesmenem akurat w tej wiosce i ma willę z basenem i cała jego rodzina w ogóle, wiesz, była zafascynowana mną. A o to też nie chodzi o to, że nie wiem, że jesteś biały, więc oni tak bardzo chcą, tylko że po prostu są tacy właśnie gościnni, nie? I on zapłacił wtedy jeszcze, w ogóle właśnie zapłacił mi za dojazd gdzieś tam do dalszego miasta i ten jego pracownik, który mnie zawoził, na koniec wręczył mi jeszcze ileś tam diramów, chyba, nie pamiętam właśnie ile, ale w przeliczeniu na polskie to było z 500 zł. Tak po prostu Ben mi dał, żebym sobie kupiła na mojej mecie w Fezie jakiś ładny nocleg i żebym się wyspała i w ogóle, żeby już tak opiekował się mną jak córką po prostu. No więc to taki poziom gościnności niespotykany. Co najważniejszego wyniosłeś, jaką naukę z całej tej podróży? Mm, No, myślę, że przepracowałam sobie gdzieś takie jeszcze rzeczy z dzieciństwa, ale najbardziej, że wszystko się dzieje po coś i było takich parę rzeczy w moim życiu, wręcz traum, które ja zawsze sobie powtarzałam to jak mantrę, wszystko się dzieje po coś, ale miałam parę takich rzeczy, że kurczę, że nie, no, że to jest jakby za dużo, nie? Że jakby ja nie widzę powodu, dlaczego to się stało i że ciężko jest mi sobie to wytłumaczyć, a w tej podróży jakby to zobaczyłam, że gdyby nie te wszystkie rzeczy, które mi się przydarzyły, to może ja nie byłabym na tyle silna, żeby to wszystko zrobić. I że jednak faktycznie jest tak, że wszystko się dzieje po coś. To chyba to najbardziej, taką największą lekcją jest dla mnie. Cały czas jak jedziesz, to jakieś myśli przewijają ci się przez głowę, czy dochodzisz do takiego momentu, że jesteś w takim tunelu, że gdzieś tam jesteś zupełnie... Nie, raczej właśnie tak, myślę, że te myśli się pojawiają bardziej na koniec dnia, jak tak sobie leżysz, myślisz o całym dniu, ale właśnie to jest to piękno dla mnie roweru, że tak sobie jadę i sobie mogę po prostu nie myśleć o niczym i dużo jest takich właśnie, jak ja to mówię, że taki głupi Jaś, że takie sobie po prostu jedziesz i jest fajnie, nie myślisz o niczym. No i wiadomo, że właśnie pojawiają się takie jakieś rozkminy i w tej długodystansowej podróży, jak ten rower jest codziennie i jakby tyle godzin, ale na rowerze nie myślę. Myślę, że jednak myślę już po rowerze, po zejściu. No bo jakby wbrew pozorom to była długa wyprawa, ciężka wyprawa też fizycznie, żeby to znieść. Okej, może mentalnie to działało na twój plus, bo to była rzecz, którą chciałaś zrobić, która się działa i w jakiś sposób spełniała w trakcie, a jakby jak fizycznie to było ciężko. Jak kończysz swoją podróż, masz już swój karton zdobyty ciężko w Maroku na rower, podążasz w stronę lotniska. Co czujesz? Bardziej idziesz w stronę takiej ulgi, że było naprawdę ciężko, ale dobrze, że to się już kończy? Czy bardziej to jest taka nostalgia właśnie, że ta podróż wymarzona dobiega końca? No dokładnie, ta nostalgia i ja bardzo płakałam, jak wracałam i wiedziałam, że to jest podróż pierwszych razów i że będą kolejne podróże i może będą większe podróże, ale już nigdy nie będzie takiej jak ta, że nigdy po raz pierwszy w życiu nie spędzę tylu nocy pod namiotem jak teraz, że już nigdy w życiu nie zobaczę po raz pierwszy raz Alp na oczy, bo to też teraz zobaczyłam pierwszy raz, tak już nie z samolotu, że to wszystko dla mnie w tej podróży było takie pierwsze i że to jest moja właśnie podróż pierwszych razów. I trochę też właśnie odwlekałam ten czas. I myślę, że dlatego Szymon mi powiedział, nie śpiesz się, żeby to doceniać każdy ten dzień. Więc dużo czułam nostalgię. W Maroku poczułam, że mogłabym jechać dalej pewnie, ale no też postanowiłam sobie, że to będą 2 miesiące, postanowiłam sobie, że to będzie do Maroko i później wracam do Polski, więc jak tak sobie postanowiłam, tak dalej chciałam zrobić i rozkminić,
co dalej w życiu. Ale no, było mi bardzo smutno, jak wracałam. Bardzo płakałam, ale wiem, że będą kolejne w życiu. Okej. Kolejne wyzwania. Dobrze, na koniec jeszcze przygotowałem sobie takich krótkich kilka pytań, na które odpowiesz odpowiedź A, odpowiedź B. Czyli Fajnie. taki standard nasz, jeżeli chodzi o każdego rozmówcę. Mleko czy dętka? Kurczę, to nie mam teraz... Nie mam na to jednoznacznej odpowiedzi, bo zawsze myślałam sobie, że jednak mleko, ale teraz mam nowy rower, który jest szosą endurance z dużym prześwitem i chcę wozić ze sobą 2 opony i na przykład właśnie to mam od Adama Kolarskiego, on też tak robi, że wozi ze sobą dodatkowe opony, po prostu przypięte do widelca i sobie zmienia, no i możesz to robić łatwo, jak masz dętkę. Jakbyś miał mleko, to nie, więc teraz jestem chyba trochę bardziej za dętką. Okej. Podjazdy czy zjazdy? Podjazdy. Tak, nie ma zjazdów bez podjazdów. Ryż czy makaron? Makaron, bo szybciej się gotuje niż ryż. Okej. Chłód czy upał? Chłód zdecydowanie. No, najgorzej z tą Hiszpanią, wiesz? Tak. Trzeba się przyzwyczaić. Tak. Sama czy w towarzystwie? No to jednak sama. Solo bikepackerka zobowiązuje. Jakbym miała tak wybrać, to wolę sama, ale no to towarzystwo czasem też jest miłe, wiadomo. Ale jednak na rowerze sama. Shimano czy SRAM? SRAM. Nie mogę mówić inaczej. Okej. Tak mam w umowie. Namiot czy przystanek autobusowy? Przystanek autobusowy. Bo Okej. nie muszę składać. To są najpiękniejsze moje noclegi, które wspominam. To są właśnie te randomowe przystanki, wiesz, największa przygoda i masz co opowiadać. Okej. Kawa czy herbata? Kawa, Góry czy morze? góry. Najlepiej jedno i drugie połączone, jak masz jakieś morze, jezioro z górami, ale jak mam wybierać, to góry. Super. Oliwia, bardzo Ci dziękuję za poświęcony nam Ja czas. dziękuję bardzo za rozmowę, naprawdę było Czego bardzo Ci mogę miłe. życzyć? Mm, Czego byś sobie sama życzyła? Nie wiem, może dalszych spełnień marzeń różnych, celów, nie wiem. Czego bym sobie sama życzyła, albo żeby dalej mieć takie podejście gdzieś tam może do życia, w ogóle, żeby tak żyć wedle swoich zasad. No, myślę, że to jest ważne. Życzę Ci, żebyś spełniała swoje pasje i właśnie żyła na swoich zasadach. Myślę, że wtedy się czuje człowiek spełniony. Tak. Ja dziękuję jeszcze raz też bardzo za zaproszenie, czyli zaszczyt być tutaj i być gościem Tomka Marczyńskiego. Nie, bardzo miło było mnie naprawdę Ciebie gościć i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze spotkamy i opowiesz Tak mi jest. o swojej kolejnej podróży. Dziękuję Tak. jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.